Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj zrobimy takie czytanie, co może się wydarzyć w najbliższym czasie i skorzystamy z talii kart wyroczni Mystical Wisdom, Oracle of Mystical Moments i z pozłacanego tarota królewskiego. Dodatkowo na koniec wyciągniemy sobie klucze kwantum, które pokażą nam nasze blokady, jak podnieść wibrację i nad czym należałoby popracować. Zrobimy to czytanie z podziałem na 3 grupy. Do każdej grupy wybiorę sobie karty wyroczni. Są już potasowane, więc zrobimy sobie, utworzymy 3 grupki. Pierwsza, druga i trzecia. Dobrze. Kolejna. 1. 2 i trzecia grupa. I tu jeszcze na sprawy miłosne, uczuciowe, dobrze. Mamy 3 grupy. Użyjemy tych tutaj świeczek w słoiczku. I tak, pierwsza jest to świeczka czerwona, pierwsza grupa. Druga grupa świeczka żółta. I trzecia grupa świeczka granatowa. Wybierzcie sobie teraz pierwszą, drugą lub trzecią grupę. Pierwsza, druga i trzecia grupa. I przechodzimy do pierwszego czytania. Grupa numer 1. Czyli ten czerwony słoiczek. I co tu mamy? Pierwszą kartę, drugą i trzecią. Potem dobierzemy sobie jeszcze do tego tarota, karty tarota. Pierwsza karta to długa droga do domu. Karta może mówić o podróży, o wspomnieniach, o jakichś przeżyciach, które wspominamy. I mówi przede wszystkim o tym, że wyruszamy w jakąś podróż i zastanawiamy się, gdzie tak naprawdę powinniśmy się zatrzymać, w którym miejscu osiąść, czy kontynuować tą podróż dalej, czy zatrzymać się w miejscu. I karta ta odzwierciedla sposób, w jaki przechodzimy przez nasze życie, czyli zbieramy wspomnienia podczas różnych etapów na naszej drodze i wypełniamy ten dom tymi wspomnieniami i przeżyciami. I one powinny być na tyle lekkie i przyjemne, żebyśmy byli w stanie unieść ten bagaż i wyruszyć w tą podróż.
Przesłanie anielskie z kolei mamy Archanioła Gabriela, który przesyła nam wiadomość, jest przede wszystkim aniołem komunikacji, sztuki, inspiruje, motywuje do działania twórczego, do poszukiwania swojej drogi. Jego obecność zapewnia entuzjazm i zachętę do tego, żeby wyrażać się poprzez sztukę. Jest on patronem artystów, autorów, muzyków, tancerzy, których wspiera, aby mogli w pełni osiągnąć swój potencjał i żyć w zgodzie ze swoim celem. Jest to przesłanie przede wszystkim dla osób, które są rodzicami lub pracują z dziećmi, którzy będą mogli udzielać wskazówek innym, jak wyrażać się poprzez twórczość. Będą oferować, możecie oferować miłość, wskazówki, wsparcie swoim podopiecznym, dzieciom, być też takim rodzicielskim przewodnikiem dla innych. Jest tu pokazane, że podążacie za wskazówkami zgodnymi z waszym sercem, z waszymi marzeniami i pragnieniami. Więc pokazuje się tutaj w tych dwóch kartach już jakaś podróż, dążenie do spełnienia swoich marzeń, pójście za głosem serca, realizacja poprzez wyrażanie siebie. Kolejna karta mówiąca o tym, że zasługujesz na miłość. Tutaj karta mówi o tym, że w pełni zasługujesz na miłość, że jesteś kochającą osobą, masz prawo do bycia traktowanym z życzliwością, z szacunkiem przez każdą osobę w swoim życiu. Jeśli miałeś w swoim życiu jakieś trudne doświadczenia, być może obwiniałeś się albo czułeś, że nie otrzymujesz w pełni tych uczuć, to karta daje ci do zrozumienia, że zasługujesz na tą miłość, jesteś pełen miłości, światła, bez względu na to, co w przeszłości cię spotkało, co w twoim życiu się wydarzyło. I ta karta mówi także, że będziesz przyciągał do siebie ludzi podobnych do siebie, kochających, że na twojej drodze pojawią się takie relacje i okoliczności, w których spotkasz się z szacunkiem, z życzliwością, bo na to w swoim życiu zasługujesz. Zobaczmy, co w takim razie powiedzą jeszcze karty Tarota, co czeka cię w najbliższym czasie.
Giermek mieczy, sprawiedliwość, i szóstka monet. Można powiedzieć, że przyjdą tu do Was jakieś wiadomości, informacje dotyczące załatwiania być może jakichś spraw zawodowych, spraw urzędowych, które do tej pory były dosyć trudne do przeskoczenia, które powodowały, że były jakieś być może kłótnie, niedopowiedzenia i teraz przyjdzie czas rozstrzygnięć tych spraw. Być może niektórzy będą mieli sprawy sądowe, sprawy jakieś urzędowe do załatwienia. W każdym bądź razie sprawiedliwość będzie po Waszej stronie. Uda Wam się załatwić te sprawy zgodnie z Waszymi oczekiwaniami i otrzymacie to, na co liczyliście. Tu pokazana jest pomoc, wsparcie, osiągnięcie równowagi, kompromisu. Sprawiedliwość zostanie wymierzona i cokolwiek wcześniej nie było możliwe do zrealizowania lub jakaś sprawa była zaogniona, to w tej chwili wszystkie sprawy ułożą się po Waszej myśli, nastąpi rozstrzygnięcie, które doprowadzi do tego, że osiągniecie wcześniej założony dla siebie cel. Zobaczmy w takim razie jeszcze, jakie są Wasze blokady, co macie tu do przepracowania. Ocena. Oceniając, nie dajesz sobie szansy na zrozumienie. Ocena przerywa połączenie między oceniającym a tym, co oceniane. A co gdyby tym razem spróbować zrozumieć? Czyli to, nad czym należałoby popracować, to jest samoocena, żeby zrozumieć, postarać się zrozumieć, czy dajesz sobie szansę na to, żeby nie oceniać innych lub samemu też nie być ocenianym, bo to powoduje, że blokujesz się na innych ludzi i ważne jest, żeby przerwać ten proces, który, tak jak tu piszę, połączony jest między osobą, która ocenia i osobą, która jest oceniana. Należy zrozumieć, co tak naprawdę jest tego przyczyną, dlaczego te blokady, dlaczego to występuje w Twoim życiu, czy jest taka potrzeba oceniania innych ludzi lub pozwalania na to, żeby inni oceniali Ciebie. Jak podnieść swoje wibracje? Od dziś będę istnieć z całych sił, z miłością w sercu. Czyli kierowanie się w życiu przede wszystkim swoim sercem i miłością do innych. I karta wtajemniczenia. Gdy umysł tworzy pytania, możesz mieć pewność, że serce zna już odpowiedź. Odpowiedź, na które pytanie da Ci pewność, w jakim kierunku iść. Czyli karta odpowiedzi.
Jeżeli nie znasz tej odpowiedzi, twój umysł błądzi i szuka odpowiedzi na jakieś pytanie, to kieruj się intuicją, bo twoje serce już wie, w którym kierunku należałoby skierować swoje kroki. To tyle, jeśli chodzi o czytanie dla grupy numer 1. I przechodzimy do grupy numer 2. Witam grupę numer 2, która wybrała żółty słoiczek ze świeczką zapachową i popatrzmy, co tutaj dla Was się pokaże. I ostatnie przesłanie. Najpierw zaczniemy od takich krótkich przesłań dla Was, a potem spojrzę jeszcze w karty Tarota, co tutaj może się dla Was chcieć pokazać, a potem zrobimy jeszcze karty kwantum, zobaczymy, jakie możecie mieć blokady, nad czym należałoby popracować. Karta już sobie patrzę, to są romantyczne anioły, a tu mamy kartę Różany Ogród i karta mówi o wrażliwości, o zintegrowaniu się z otoczeniem, o dużej też sile i świadomości istnienia natury. Karta ta mówi o tym, że macie w sobie ogromną siłę i wsparcie także otoczenia. I uświadamia, że w żadnych problemach nie jesteście sami. Wokół Was są osoby, które w każdej chwili mogą Was wesprzeć w Waszych działaniach. Pokazuje tu kobietę silną, która niczego się nie boi, która jest odważna do tego, żeby realizować się w życiu. Kolejna karta to dzieci, która mówi przede wszystkim o ochronie i bezpieczeństwie dla swoich dzieci. I karta ta mówi o tym, że otacza opieką Twoje dzieci, które rozkwitają wtedy, kiedy mają poczucie bezpieczeństwa, są kochane i chronione, a także kiedy przebywają w domu wśród swoich bliskich. Karta mówiąca o poczuciu szczęścia i poczuciu bezpieczeństwa. Może podświadomie czujesz potrzebę bycia kochanym, przebywania wśród rodziny. Podobnie ta karta tutaj mówiąca o tym, że jesteś silna i możesz liczyć na wsparcie swojej rodziny. W tym domu rodzinnym znajdziesz schronienie. Tu możesz liczyć na pomoc ze strony najbliższych, bo oni też
dają Ci siłę do działania, do dalszego działania w życiu. I ostatnia karta, wyraź swoją miłość. Ta karta zachęca Cię do przejęcia inicjatywy w życiu miłosnym. Może ona mówić o skontaktowaniu się z osobą, którą jesteś zainteresowany, lub zaproszenie jej na jakieś spotkanie. Może oznaczać też wysłanie kwiatów, SMS-ów, wiadomości do tej osoby lub jakichś prezentów. Tu jest też informacja, że im więcej dajesz miłości innym, tym częściej doświadczasz tej miłości. Oczywiście trzeba się upewnić, że osoba, którą darzymy uczuciami, jest również otwarta na przyjęcie tej miłości do siebie. Czyli karty mówią o tym, że jesteś gotowy na to, żeby wyjść do ludzi, wyjść z inicjatywą do innych osób, do tego, żeby spotkać kogoś na swojej drodze. Zobaczmy jeszcze, jakie możesz mieć blokady, nad czym warto byłoby popracować. Nie widzisz połączenia. Wszystko ma swój skutek i swoją przyczynę. Wszystko jest połączone. I zadaj sobie pytanie, co jest przyczyną, a co skutkiem. Czyli nad tym należałoby popracować. Wszystkie nasze działania są połączone i należałoby się właśnie zastanowić nad tym, jeżeli robimy jakieś działania, to co będzie tego skutkiem, co przyniosą nasze działania i w jakim kierunku pójdą. Jak podnieść nasze wibracje. Zobaczmy. Mogę tu być i mogę być tym, kim jestem. Karta mówiąca i dająca poczucie jedności ze światem i mówiąca o tym, że niezależnie kim jestem w tym życiu, co sobą reprezentuję, to mam prawo tutaj być na ziemi, niezależnie od tego, kim jestem i jak pokazuję się innym ludziom. Czyli mam prawo do bycia tu i teraz. Zobaczmy jeszcze kartę wtajemniczenia, mówiąca o przepływie. Tam, gdzie jest Twoja uwaga, tam płynie energia. I pytanie, co w Twoim życiu potrzebuje więcej przepływu? Czyli na czym w danym momencie w życiu powinieneś się skupić? Na jakich aspektach swojego życia? Bo tam, gdzie skupia się Twoja uwaga, tam następuje przepływ energii. I to od Ciebie zależy, w którym kierunku pójdzie ta energia i jakie będzie miała wibracje. Zobaczmy jeszcze, co może Cię spotkać w najbliższym czasie. Karty Tarota wyłożymy. Mamy Króla Denarów. Kartę Dwójki Mieczy. I kartę Wisielca.
Tu mogą być jakieś ważne decyzje do podjęcia, bardzo istotne decyzje do podjęcia. Mogą one dotyczyć spraw domowych, spraw rodzinnych. I na ten moment ta decyzja nie daje Wam wszelkich argumentów, nie daje jasności co do tego, jakie kroki należałoby podjąć. No i niestety karta kolejna Wisielca mówi o tym, że te ważne, istotne sprawy rodzinne, być może majątkowe, związane z nieruchomością, z zakupem, albo mogą dotyczyć też starszej osoby z rodziny, będą w zawieszeniu, czyli jakieś sprawy, problemy nie zostaną rozwiązane. Potrzeba jest przemyślenia wszystkiego ponownie i podjęcia decyzji. Ta decyzja nie jest łatwa, nie ma pełnego obrazu sytuacji i w najbliższym czasie być może trzeba będzie zmienić punkt widzenia lub też podjąć inne kroki po to, żeby tą sprawę rozwiązać. Na ten moment sprawa jest zawieszona, nie zostanie w najbliższym czasie rozwiązana. Będziecie musieli sporo spraw jeszcze przemyśleć, bo brakuje tu jakiejś konkretnej wiedzy na dany temat, na daną sprawę. To wszystko, jeśli chodzi o grupę numer 2. Witam wszystkie osoby, które wybrały grupę numer 3, granatowy słoiczek ze świeczką. I zobaczmy, jakie Wy tutaj macie karty. Najpierw przesłania. Zobaczymy, co tu będzie chciało się nam pokazać w tych przesłaniach. Potem sprawdzimy klucze kwantum i na końcu wylosuję karty tarota, żeby Wam powiedzieć, co może się wydarzyć w najbliższym czasie. Dobrze, przechodzimy teraz do pierwszej karty, która mówi o pragnieniach, o tęsknotach. Ta osoba patrzy w dal, jakby pragnęła czegoś innego niż to, co ma obecnie, więc możliwe, że macie w tej chwili jakieś bardzo duże pragnienia, które nie możecie zrealizować. Tęsknicie za czymś bardzo mocno, za czymś, czego w tej chwili nie macie, ale karta ta równocześnie mówi, że zamiast podejmować jakieś działania, pozostajecie bierni i pozwalacie na to, żeby te marzenia nie mogły się zrealizować. Tu jest pragnienie przeżycia czegoś nowego, zrealizowania jakichś swoich pragnień i niemożność dostania tego, czego pragniemy. Zobaczmy kolejną kartę.
już sobie wezmę, mówi o poszukiwaniu wiedzy. Może brakuje Ci jakiejś informacji, czegoś, co pozwoliłoby Ci ruszyć z miejsca, dokonać jakichś zmian w sobie lub ruszyć z jakimiś sprawami do przodu. I tutaj karta mówiąca o potrzebie zdobycia jakichś ważnych informacji, które popchną Twoje działania do spełnienia i dzięki temu będziesz mógł wybrać swoją ścieżkę życiową. Jednocześnie karta mówi o tym, że w niedługim czasie możecie przejrzeć jakby na oczy, zobaczyć, dokąd prowadzi Wasza ścieżka życiowa. Będziecie mogli obrać ten cel, skupić się na tym celu i podążać swoją ścieżką. Tu pokazane jest, że na razie nie możecie ruszyć z miejsca. Jesteście w takiej apatii wyobrażania sobie, dokąd zmierzam i co powinnam zrobić, ale ta wiedza przyjdzie do Was i wtedy będziecie mogli pełni entuzjazmu i skupienia ruszyć do przodu. I ostatnia karta, karty miłosne. I zobaczymy, co tutaj nam się pokazuje. Już sobie odnajdę tylko. Tu jest dobry sen. I mamy kartę, która mówi, żeby zdecydować, czego tak naprawdę chcesz, po to, żeby to do Ciebie dotarło. Czyli te wszystkie karty bardzo dobrze się tutaj ze sobą łączą. Brak tego zdecydowania, konieczność zdobycia wiedzy, określenia swojego kierunku i karta, która mówi, że musisz jasno określić, czego tak naprawdę chcesz w swoim życiu, postawić sobie bardzo jasne i konkretne odpowiedzi. Wtedy dopiero Twoje życie pójdzie do przodu. Dostaniesz to, o co poprosisz. Czyli ważne jest jasne określenie swoich pragnień, bo jeżeli te pragnienia są w zły sposób wyrażane, to otrzymujesz też to, czego nie chcesz, tak? Więc musi być ono jasno wyrażone wprost, to, czego pragniesz, wtedy masz możliwość, żeby to do Ciebie przyszło. I karta mówi, że należy mieć dużo wiary i optymizmu w sobie, ponieważ dzięki temu, że ta karta się pojawiła, to nadszedł czas na to, żeby zaufać swoim uczuciom i podjąć ważne decyzje, które będą dla Ciebie najlepsze.
wyrazić swoje prawdziwe pragnienia, a wtedy one się zamanifestują. Zobaczmy też, jakie możesz mieć blokady, nad czym tu warto byłoby popracować. Później będzie za późno. Zadaj sobie pytanie, co warto zrobić teraz. Czyli nie odkładaj decyzji, spraw ważnych dla Ciebie życiowo na później, tylko zrealizuj te swoje plany i pragnienia już teraz. Odblokuj się na podjęcie ważnej dla siebie życiowej decyzji. Jak podnieść swoje wibracje? Jestem światłem wszechświata i pozwalam temu światłu zaświecić w sobie, czyli podnoś te swoje wibracje w sobie samym. Uwierz w to, że masz w sobie to światło, które daje Ci mądrość, daje Ci wiedzę do tego, żeby zrealizować swoje pragnienia, żeby pójść naprzód. Nie stać w miejscu jak ta kobieta tu i zastanawiać się, co zrobić w swoim życiu, jakich zmian dokonać. Cisza. Umysł bez dialogów wewnętrznych jest objawieniem. Cisza powie Ci więcej niż myśli. Zastanów się, co wybrzmiewa w ciszy. Cisza, którą stwarzamy sobie wokół siebie, wyciszamy się, może przynieść jakieś ważne wskazówki w naszym życiu. Kiedy wyciszamy się, staramy się nie myśleć o niczym, to tak naprawdę wtedy w umyśle przemykają różne rzeczy i należałoby wychwycić to, co się wtedy w tej ciszy pojawia. Być może będzie to jakaś wskazówka do dalszego działania. I teraz zobaczmy jeszcze dla Was karty Tarota, co wydarzy się dla Was w najbliższym czasie. Mamy 10 buław, mamy arcykapłankę, i mamy kartę sprawiedliwości. Tu się pokazuje, że być może wielu z Was jest teraz w jakimś ciężkim okresie swojego życia. Być może przygnieciona jest jakimiś problemami. Być może nie radzicie sobie z jakąś sytuacją w Waszym życiu. Natomiast arcykapłanka mówi o tym, że możecie na ten moment wszystkiego nie wiedzieć, że być może jest jakaś tajemnica, która w najbliższym czasie zostanie przed Wami odkryta. Dowiecie się całej prawdy na temat tego, co tu Was bardzo bolało, bardzo przytłaczało, z czym nie dawaliście sobie w jakiś sposób rady. Karta arcykapłanki mówi też o nadziei na to, że wszystko zmierza w dobrym kierunku, że uda się tu nawiązać tą harmonię i zostaniecie wynagrodzeni w sprawiedliwy sposób, czyli
wszelkie kłopoty, ciężkie sprawy, które obecnie mają miejsce w Waszym życiu, obrócą się z korzyścią dla Was. Zostaniecie potraktowani i osądzeni w sposób sprawiedliwy, łagodny i uda Wam się, jeżeli chodzi tu o jakieś sprawy urzędowe, to zostaną one rozstrzygnięte na Waszą korzyść. Możliwe właśnie, że dzięki temu, że pewne sprawy ujrzą światło dzienne. I to tyle, jeśli chodzi o czytanie dla grupy numer 3. Dziękuję Wam serdecznie i do usłyszenia.